Witajcie na kanale Psycholożka, ja jestem Ewa i w dzisiejszym filmiku poleje się krew. I to dosłownie poleje się krew, bo w dzisiejszym filmiku na tapetę weźmiemy sobie okres, menstruacje, te dni, babskie dni, gorsze dni. Zatem rozgoście się w moich skromnych progach w internetach, zróbcie sobie coś do szamki, jakąś herbatkę i usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj poza wspólnym docenieniem, bezsprzecznych walorów artystycznych i kunsztu, jeżeli chodzi o DIY, przedstawionych w tak kultowych produkcjach jak na przykład 21 prostych trików podczas okresu, które musisz wypróbować, albo 22 szokująco pomocnych sztuczek na czas okresu. Odpowiemy sobie na pytania. Czy PMS możemy uznać za chorobę psychiczną i czym w ogóle jest PMDD? Czy sytuacja rodzinna może mieć wpływ na wiek, w którym dziewczynka dostaje swoją pierwszą miesiączkę? Co kolory krwi menstruacyjnej może mówić o twoim zdrowiu? Jakie są najbardziej powszechne mity dotyczące okresu? Oraz czym jest ubóstwo menstruacyjne i czy grozi ono również tobie? Zanim jednak przejdziemy sobie do odpowiadania na te pytania, ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować Marce Yorkaya za objęcie mecenatem dzisiejszego filmu. Yorkaya to jest producent ekologicznych artykułów higienicznych dla kobiet, pozbawionych tej całej szkodliwej chemii, których misją jest pogrzebanie raz na zawsze tej narracji, Boże, jakie ciężkie słowo, że okres to jest coś wstydliwego, niedobrego, brudnego. Edukacja psychoseksualna to jest coś bardzo istotnego. Ja się pod tą misją w 100% również podpisuję, stąd ten filmik. Tampony, wkładki i podpaski wykonane są w 100% z organicznej bawełny z certyfikatem GOTS. Nie posiadają w swoim składzie chloru, pestycydów oraz innych sztucznych substancji. Ich otoczki są całkowicie biodegradowalne i kompostowalne, a opakowania produktów wykonane są z kartonu z certyfikatem FSC, dzięki czemu można je w pełni recyklingować. Na stronie www znajdziemy podpaski, wkładki higieniczne, tampony. Co jest super, nie trzeba brać całego opakowania tych tamponów, można skomponować pudełko całkowicie pod siebie, wybierając po kilka sztuk z każdego rozmiaru, co jest mega. Możemy tam znaleźć również łagodny płyn do higieny intymnej i nie tylko, bo można nim myć również włosy, ciało czy twarz, czy kubeczki menstruacyjne. Produkty można zamawiać jednorazowo lub w wygodnej subskrypcji, dostając przesyłkę co miesiąc, co 2 lub co 3. Super opcja, bo koszt dostawy przy wysyłce cyklicznej zawsze wynosi 0 zł, a każde opakowanie dowolnego produktu jest tańsze o złotówkę. Yorkaya pamięta o naszym okresie za nas, nie wpycha nam w majtki śmieci, dba o matkę naturę i do tego wspiera popularyzację wiedzy psychologicznej, więc jak tu ich nie kochać? Ej, mordy, a żeby było jeszcze milej, to z kodem Psycholożka macie minus 20% zniżki na wszystkie artykuły. No to teraz możemy lecieć dalej. Spis statystyczny podaje, że liczba kobiet w Polsce w 2017 roku wynosiła 19 833 606. Nawet tutaj na kanale prawie 3/4 z was to kobiety w kwiecie wieku. Więc jest spora szansa, że ta wiedza tajemna DIY, którą zaraz sobie wspólnie tu zgłębimy, przyda się dużej części z was. Dlatego już nie przedłużajmy i sprawdźmy razem, co za złote rady skrywają przed nami niezbadane odmęty internetu. No to widzę, że zaczynamy z grubej rury. Nie, dobrze, że przykleił to serduszko, teraz to zupełnie inne gacie. Być może ja żyję w jakiejś innej rzeczywistości, ale wydaje mi się, że takie dźwięki są jak najbardziej normalne, jeżeli w grę wchodzi otwieranie podpaski. Myślę, że to mogłyby być na przykład dziwne dźwięki. Albo to mogłyby być dziwne dźwięki. Nie chcesz czego? No nie wiem jak wy, ale ja zawsze w swojej torbie zamiast awaryjnego tampona noszę parę 2 grubych wełnianych skarpet. Latem. A w tym kleju w sztywcie ukryjemy dodatkowego tampona. Albo po prostu wrzuć go do kosmetyczki, to takie proste.
Nie no dobra, Jesus, starczy. Wiecie, co mnie jednak uderzyło w tych wszystkich lifehackach? Że pomimo tego, iż mamy XXI wiek, że nie boimy się rozmawiać o naprawdę kontrowersyjnych już tematach, to sprawa czegoś tak przyziemnego, czym jest okres, cały czas spowija jakaś taka dziwna atmosfera tabu, no nie? A filmiki na YouTubie z takimi wyświetleniami utrzymane w tonie. Okres, nikt nie może się dowiedzieć, co to wstyd, schowajmy tampona do kleju. No, wcale nie pomagają, co nie? No ale wiecie, ja zazwyczaj do życia staram się podchodzić optymistycznie, więc sobie myślę, na pewno nie jest tak źle, w tych filmikach to przeszedzają, na pewno ludzie się tak nie wstydzą okresu, co nie, no kurwa, to jest naturalna sprawa. Otóż nie, słuchajcie, szok i niedowierzanie. Bo słuchajcie, dokopałam się do wyników badań z tego roku i no wyniki mnie totalnie zszokowały, bo okazało się, że w domach rodzinnych u 41 przebadanych kobiet nie poruszało się na przykład w ogóle tematu miesiączki, a dla co piątej dziewczyny rozmowa o miesiączce jest nadal czymś krępującym. Ale co więcej, 37% przebadanych kobiet stwierdziło, że stara się, by nikt nie zauważył ich, jak idą do toalety środkami do higieny. Nie wiem, czy wy czujecie ten absurd sytuacji, jeżeli ktoś przykładowo chciałby iść do łazienki wysmarkać nos, to nie kitrałby chusteczek higienicznych pod pachę albo do kieszeni, no nie? Tylko by wziął i po prostu sobie poszedł. Ale przypomnijcie sobie sytuację, w której bierzecie tampona albo podpaskę do ręki, na przykład w biurze czy w szkole i idziecie sobie radośnie przez korytarz. A przecież to jest tak samo naturalna sprawa jak kichanie. Ale jeśli chodzi o mity dotyczące okresu, to słuchajcie, tutaj sprawa również prezentowała się, no, intrygująco. Wśród tych najpowszechniejszych mitów znalazły się takie klasyki, jak na przykład to, że brak miesiączki świadczy o ciąży, albo że w czasie miesiączki nie wolno uprawiać seksu. Słuchajcie, no, breaking news, ale wolno. Tylko trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Unos. W te dni szyjka macicy ulega obniżeniu, a co za tym idzie, po prostu niektóre pozycje mogą być dla nas, w sensie dla dziewcząt, dla kobiet, bolesne. I dos! W te dni kobiety są po prostu bardziej podatne na infekcje, dlatego warto pamiętać, żeby przed i po wziąć prysznic i po wszystkim odwiedzić toaletę. Z tym odwiedzaniem toalety po wszystkim to dziewczyny pamiętajcie ogólnie, taka wiecie, rutynka. Jeżeli nie jesteście amatorkami infekcji, ja podejrzewam, że dla sportu to nikt nie lubi tak sobie co jakiś czas zapalenia pęcherza zafundować, co nie? A jeśli te dwa mity nie są memem, to ja nie wiem, gdzie ewolucja popełniła kuwa błąd. To jest hit. Podczas miesiączki nie powinno się piec ciast czy kisić ogórków. Ogórki? Co do okresu mają ogórki? Oraz podczas miesiączki nie powinno się chodzić do dentysty. Ale wiecie, co jest, kurczę, najstraszniejsze? Że co piąta badana kobieta wciąż wierzy, że w trakcie okresu nie można zajść w ciążę. Breaking news po raz drugi. Słuchajcie, można zajść w ciążę. Jezus Maria, i niech mi ktoś teraz powie, że edukacja seksualna powinna zostać zakazana w szkołach, nie? Pamiętajcie, że zawsze może trafić się, ja to tak nazywam, plemnik Rambo. W sprzyjających warunkach plemniki mogą przetrwać w pochwie 72 godziny, czyli 3 dni, a najsilniejsze osobniki nawet do 5 czy 7 dni. Zatem wystarczy, że nasz cykl tylko troszeczkę się poprzesuwa i bingo, możemy wyprawiać Welcome to the World Party dla bąbelka. To, co może nas cieszyć, to jednak fakt, że wśród nastolatek jest mniej osób wierzących w te mity i to jest kolejny argument przemawiający na tym, że edukacja psychoseksualna w szkołach to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jednak jak to można było się spodziewać, sytuacja wygląda troszeczkę gorzej u kobiet ubogich. Myślę, że tutaj warto przy okazji wspomnieć o takim zjawisku, które nazywa się ubóstwem menstruacyjnym. Co to w ogóle jest i czy grozi również tobie? Ubóstwo menstruacyjne polega na ograniczonym z powodów ekonomicznych dostępie do środków higienicznych podczas okresu. Według danych z UNICEF i WHO dotyczy około 500 milionów kobiet na całym świecie. No i pierwsza myśl, że taka sytuacja na pewno dotyczy krajów trzeciego świata, tych bardziej ubogich. Gdzie u nas w Europe, gdzie w Europe w XXI wieku kobiety może nie być stać na podpaskę czy tampona raz w miesiącu, come on. No i dziwko, bo okazuje się, że prawie co piąta badana kobieta nie mogła pozwolić sobie zawsze na środki higieny dobrej jakości, a aż 6% badanych nie starcza po prostu na nie pieniędzy. I żebyśmy nie wpadli teraz w tą pułapkę etykietek, że wiecie, że sytuacja dotyczy tylko osób bezdomnych,
chorych czy osób zmagających się z jakimiś uzależnieniami. Dotyczy to na przykład kobiet z przemocowych rodzin czy związków, dziewczyn pozostających w konflikcie z rodzicami, kobiet, które utraciły pracę lub są po rozwodzie i samodzielnie wychowują dzieci. Sytuacja dotyczy też dziewczynek z domów dziecka czy więźniarek. W innych krajach starają sobie radzić z tym problemem na rozmaite sposoby. Na przykład w Kanadzie i Australii wprowadzono mniejszy lub zerowy VAT na środki higieniczne. W Szkocji i Korei Południowej mamy do czynienia z bezpłatnym do nich dostępem, a z kolei w Japonii czy Włoszech zaczęły pojawiać się pomysły na tak zwany urlop menstruacyjny. Więc miejmy nadzieję, że u nas też niedługo zacznie się poprawiać na lepsze. No dobra, kochani, chyba przyszła pora, żebyśmy odpowiedzieli sobie na nasze poważne pytanie. Czy PMS możemy uznać za chorobę psychiczną i czym jest to całe PMDD? Może zacznijmy od tego, czym jest to całe PMDD. Nie mam pojęcia, czy mówi się PMDD czy PMDD. Spolszczmy. Polacy nie gęsi. PMDD, ok? Symptomy PMS w sposób istotny zaburzają życie kobiet, jednak przy objawach o umiarkowanym nasileniu są one w stanie w miarę normalnie funkcjonować. Istnieje jednak grupa kobiet, u której te objawy są dużo bardziej natężone i ta ciężka postać zespołu, w której właśnie te objawy są, zwłaszcza ze strony psychicznej, są intensywniejsze, nazwana została przedmiesiączkowym zaburzeniem dysforycznym. I okazuje się, że na PMDD cierpi od 2 do 6 kobiet w wieku reprodukcyjnym. I teraz przechodzimy do najciekawszego, bo okazuje się, że zarówno kryteria rozpoznania PMS, a jest ich 300, i PMDD możemy znaleźć w ICD-10. ICD-10 to inaczej Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób oraz w DSM-5, czyli Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Co ciekawe, kochani, PMS można leczyć. Oczywiście sposób terapii jest uzależniony od nasilenia tych objawów, bo mamy na przykład sposoby niefarmakologiczne, takie jak na przykład zmiany w stylu życia, do których zaliczane są na przykład ograniczenie stosowania używek zawierających kofeinę oraz zredukowanie spożywania soli, zwiększenie podaży produktów zawierających dużo węglowodanów, regularny wysiłek fizyczny, ćwiczenia relaksacyjne czy odpowiednie planowanie stresujących zadań na pierwszą połowę cyklu miesięcznego. Jeśli objawy dają trochę większego czadu, wówczas włączane jest leczenie farmakologiczne i suplementacja. Jeśli chodzi o suplementację, to tutaj wlatuje wapń, magnez i witamina E, a jeżeli chodzi o leki pierwszego rzutu, to będą to selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, tak zwane słynne SSRI, oraz selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny, też słynne SNRI. Trzeba się jednak liczyć z tym, że te leki, mimo że pomagają, to bardzo często niosą ze sobą różnego rodzaju skutki uboczne, takie jak na przykład nudności, bezsenność, czy to, że nasze libido zapadnie w bardzo długi sen zimowy. Skoro gadamy sobie już o wynikach badań, to myślę, że wyniki tego badania również Was zainteresują, bo wykazało ono, że stresowa sytuacja rodzinna wpływa na wiek, w jakim pojawia się pierwsza miesiączka u dziewczynek. Korzeni tej prawidłowości możemy dopatrywać się w tak zwanej teorii ewolucyjnego uspołeczniania. Według jej założeń właśnie jest bardziej prawdopodobne to, że u dziewczynki wystąpi ta menstruacja wcześniej, jeżeli to środowisko dorastającej dziewczynki będzie bardziej takie upchane czynnikami stresowymi. Przygotowując dla Was ten film, natknęłam się na jeszcze jedną ciekawostkę, a myślę, że warto jest się obserwować, trzymać rękę na pulsie i że może Wam albo jakiejś innej bliskiej Wam osobie to się kiedyś przydać. A mianowicie, co kolory krwi menstruacyjnej może mówić o naszym zdrowiu. I tak na przykład, kolor wodnisty, taki ekstremalnie jasno-różowy, może świadczyć o niedoborach witamin i składników odżywczych oraz anemii. Kolor pomarańczowy może być wynikiem mieszania krwi ze śluzem, może być wczesnym znakiem rozwijającej się infekcji. Naszą czujność powinien wzmożyć ból, pieczenie i nieprzyjemny zapach, który towarzyszy temu pomarańczowemu kolorowi. Kolor ciemnoczerwony i borydowy świadczy o intensywnym złuszczaniu się śluzówki macicy i często towarzyszą jej skrzepy krwi. Jeśli jednak skrzepy krwi są bardzo duże i jest ich wyjątkowo dużo, może to świadczyć o problemach z skrzepliwością i wówczas warto jest pomyśleć o wizycie u lekarza. Może pojawić się również kolor czarny. Jest to stara krew, która dłużej zalegała w drogach rodnych, może pojawiać się na początku i na końcu okresu. Jeżeli kolor czarny będzie utrzymywał się przez cały okres trwania kobiecych dni, wówczas również powinno się rozważyć wizytę u lekarza. No dobra, kochani, trochę się dzisiaj nagadaliśmy. Dajcie mi znać w komentarzu, o jakich szalonych mitach na temat okresu wy mieliście przyjemność słyszeć w życiu. W ogóle co sądzicie o tym, że okres, czyli coś, co jest tak naturalną częścią
nas jest owiany takim tabu. Pamiętajcie, że z kodem psycholożka macie u Yorkaja minus 20% na naprawdę dobrej jakości artykuły, które są przyjazne środowisku, przyjazne naszemu organizmowi i przyjazne popularyzacji wiedzy psychologicznej. I tak będziecie musiały to kupić. Nie warto pakować swojej majtki byle czego. Nie zapomnijcie o wbiciu na social media, o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu. Jeżeli jesteście tutaj nowi, a chcecie być na bieżąco z psychologią, zostawcie suba i widzimy się w kolejnym filmiku. Bez soski!